Cześć, z tej strony Andrea i Kacper, czyli Spakowani w drogę. Wyruszyliśmy w roczną podróż i dojechaliśmy naszym campervanem na Półwysep Arabski. Cieszymy się, że jesteś tutaj razem z nami i zapraszamy Cię do kolejnego odcinka naszej przygody. Çok güzel. Şuradan Ankara, Turda, Fiat Ducato. Burda Fiat Ducato. Kacper nauczył się parę słów po turecku i myśli, że jest spoko. Ale nawet nie wiem, czy dobrze mówi to wszystko. Güzel. Jesteśmy właśnie w drugim, najbardziej surrealistycznym miejscu zaraz po Kapadocji w Turcji, bo jesteśmy nad Tuzgolu. To jest jezioro słone, które latem zupełnie wysycha, a zimą nabiera trochę więcej wody, ale głębokość tego jeziora to jest maksymalnie pół metra, więc można je śmiało sobie przejść. To jest zupełnie słone jezioro, jest drugim największym słonym jeziorem zaraz po Van Lake. No takie miejsce ważne. Taki szlam jak w Omanie. Plaże tak wyglądały, pamiętasz? Ta sól, po której się chodzi, czyli dno jeziora, wygląda trochę jak arktyczny lód. No i trochę tak jest. Jakbyśmy chodzili po śniegu i lodzie. No tutaj to już zupełnie wygląda jak chlapa. Zaraz nas ta burza dogoni. Będziemy uciekać. Ale klimacik jest super przez to. Kacpra brzydzi ta ciapa, ale tam dalej jak się pójdzie, słuchajcie, to jest płasko. Normalnie jest tafla taka twarda jak beton i sobie można po prostu spacerować. Naprawdę fajne doświadczenie, trochę jak na jakimś, nie wiem, księżycu. Warto jeszcze wspomnieć, że powierzchnia jeziora Tuz jest zmienna w zależności od pory roku, a latem prawie w całości wysycha i może przybierać różne kolory. Dzięki mikroalgom kolor jeziora zmienia się na różowy lub łososiowy. I choć nam nie udało się zobaczyć różowych flamingów, to właśnie w tym miejscu można zobaczyć ich całe stada. Na skutek zmian klimatycznych, susz i działalności człowieka wody w jeziorze znacznie ubyło. Słowo Tuz po turecku oznacza sól i jest to jedno z najbardziej zasolonych jezior na świecie. Jest to również ważne źródło soli dla regionu. Jesteśmy właśnie w drodze, aby spełnić nasz obywatelski obowiązek. Jesteśmy w Ankarze i idziemy zagłosować na prezydenta Polski. Zagłosowane, Kacper? Właśnie wracamy z głosowania. Byliśmy w ambasadzie RP. Jestem bardzo dumny z tej ambasady, ponieważ jest bardzo ładna, jest piękny ogród, piękny budynek, wszystko chronione, zostaliśmy przeszukani, także naprawdę pełna profeska. No i w porównaniu z Cyprem to po prostu jest dzień do nocy. Tutaj musieliśmy poczekać dosłownie minutę i oddaliśmy głos, zero kolejki, także spełniliśmy swój obowiązek obywatelski. Mam nadzieję, że obudzimy się jutro w lepszej Polsce. Dla połowy lepszej, dla połowy gorszej. Tak, ale dla nas mam nadzieję, że będzie to Polska lepsza. Będziemy gdzieś się toczyć dalej, pomalutku. Mieliśmy jeszcze w planach pójść na ten taki główny plac, gdzie jest pochowany Ataturk, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że trochę nam się nie chce, bo pada deszcz, to jest jeden, a dwa, nie ma tam gdzie zaparkować i po prostu nie za bardzo chce nam się pchać w centrum. Tę atrakcję odpuszczamy, choć wiemy, że warto, no to tym razem może następnym. A dzisiaj nocujemy w takim małym raju. Przed chwilą krówki przez nas przeszły. Teraz trochę pada deszczyk. Tu jest marchewa. Jesteśmy na wsi. Nie nas obudzą rano. Krowy, myślisz, że nas obudzą? Tak. Pada, ale jest miło. Bardzo fajnie. Jechaliśmy do miasteczka Safranbolu. Nie wiemy, dlaczego tu przyjechaliśmy do końca. Miałam po prostu zaznaczoną pineskę. Nie wiem, czy ktoś mi ją zaznaczył, czy sama sobie zaznaczyłam, ale stwierdziliśmy, że tu podjedziemy. I jest naprawdę spoko. Idziemy poszukać sobie kawy, bo coś dzisiaj pogoda nam nie sprzyja i trochę przysypiamy. Chciałam wam tylko powiedzieć, że miasteczko Safranbolu jest wpisane na listę UNESCO. To z tego powodu, że ma bardzo bogatą i długą historię, jeżeli chodzi o Persów, Rzymian i Osmanów. Wszystko kwitnie teraz, Kacper, bo jest wiosna, jest ładnie.
Miasto to charakteryzuje się też tym, że jest tutaj produkcja szafranu, taka dosyć spora, więc można tu kupić sobie zapas szafranu. A oprócz tego, jeżeli chodzi o pamiątki, to rzeczy skórzane, haftowane, bo są tutaj robione na miejscu. I są też takie domki, które podobno warto kupować z drewna. Zobaczcie, jakie ładne magnesy. No powiem wam, że nie spodziewaliśmy się tego. Na maksa nam się tu podoba, bo lubimy takie małe miasteczka, prawda, Kacper? Prawda, bardzo tu fajnie, bardzo tu uroczo. Co tu sprzedają? Te takie fajne te. Może sobie Rogale? kupimy. No. Możemy sobie kupić rogala. Pan tutaj sprzedaje takie rogale z szafranem. A tu chyba jest grissini. Ciekawostka. Jak Kacper? Szafranowe rogale. Dobry chleb. Bardzo chrupki. Tak. Ale dobry. Za 4 zapłaciliśmy 5 zł, więc uczciwa cena. No powiem wam, że my jesteśmy wielkimi fanami pilawu. Strasznie nam zasmakował, ale to też dlatego, że jest taki tłuściutki. Wszystko, co jest tłuściutkie, jest pyszne. Zaparkowaliśmy przy samym wejściu do kanionu Korma. Zobaczcie, mamy sąsiada. To jest sąsiad numer 1. O, a to sąsiad numer 2. Puszek taki, co? Wesoły. Tak? Wesoły pies. Ogólnie parking jest płatny, ale chyba w sezonie albo w weekendy, bo nikt od nas nie chciał pieniędzy, ale jest plakietka, że kosztuje 12 albo 24 zł w zależności od auta. Więc jutro rano idziemy sobie na spacer kanionem, a dzisiaj robimy obiad i odpoczywamy trochę po trasie. Chciałam wam dzisiaj opowiedzieć, że zaczęliśmy dzień zupełnie inaczej niż zazwyczaj, bo stwierdziliśmy, że będziemy teraz codziennie robić brzuszki, zobaczymy ile wytrzymamy, więc 10 minut brzuszków pyknęło. No i zrobiliśmy sobie dzisiaj śniadanie. Wycisnęłam świeży sok z pomarańczy i mamy dzisiaj jajecznicę z warzywami i takim nowym chlebem. Odblokowaliśmy nowy level chleba, tego jeszcze nie jedliśmy wcześniej. Taki pączkowaty trochę, też dobry. I zaraz idziemy na spacer kanionem, także dzisiaj dzień sportowy. Zabieramy was dzisiaj na spacer kanionem Horma. Znaleźliśmy go standardowo przypadkiem na mapie. Ja tak lubię wynajdywać takie atrakcje. Wejście kosztuje 60 lir, Czyli jeszcze 6 6 zł. zł. Trasa ma łącznie 6 km. W tej z powrotem. Tej z powrotem. Kacper mówi, że jest chłodno, bo jest 20 stopni na dworze. Ja wiem, że wyjechaliśmy z Arabii Saudyjskiej, było 45, teraz 20 to jest chłodno, ale wracamy w grudniu do Polski, więc mam nadzieję, że nie umrzemy. No i tak wygląda wejście do kanionu. Jest oczywiście duża turecka flaga. No i kupujemy bilety i wchodzimy. Teşekkür ederim. Dostaliśmy mapę. Tikety trzeba zatrzymać do ostatniego odcinka, bo na końcu jest waterfall i trzeba ticket pokazać. Studiujemy mapę całego regionu i tak naprawdę ten nasz spacer to jest tylko tutaj kawałek. To są drogi, a tutaj są różnego rodzaju atrakcje. A póki co zobaczcie, jak ładnie zaczyna się start tego spaceru.
Kacper zmarzł. Normalnie zrobił się kurczakiem. Chciałem wziąć koszulę, ale Andrea powiedziała nie, po co ci? Ohoho, to jest creepy. Dotarliśmy do końca. Odhaczamy dzisiaj 2 atrakcje widokowo-spacerowe. Pojedziemy teraz nad drugi kanion, bo ktoś nam powiedział, że warto, zresztą widzieliśmy go na mapie. Nazywa się Valla Canyon. I jest on położony troszeczkę wyżej z takim tarasem widokowym na końcu, więc jedziemy to obczaić. Znaleźliśmy miejsce do parkowania, ale powiem Wam, że mieliśmy farta, bo to jest ostatnie miejsce do parkowania w tym miejscu. Bilet do kanionu też kosztował 60 lir od osoby, czyli 6 zł. Znowu taka sama cena. Pan nam właśnie powiedział, że jest to drugi najgłębszy kanion na świecie, więc teraz to obczaimy i Wam powiemy. Spacer trwa około 30 minut w 2 strony, więc jestem gotowa na ten spacer. Tylko znowu będę wracała pod górę. Najgorzej. To jest najlepsza kosiarka, jaką możesz zainwestować. Nawozi, chrupie i daje mleko. Klimat taki trochę alpejski, jakbyśmy po prostu szli w górach gdzieś. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Chyba dochodzimy powoli do platformy, słuchajcie. Dla wszystkich fanów serialu Chłopaki z baraków, tutaj Turcy chyba bardzo lubią Juliana. Widziałem już kilkukrotnie jego podobiznę. Wpadł do kanionu. Nie, tak nie było takiego odcinka. Słuchajcie, teraz żarty na bok. Tak naprawdę to jest Adnan Bakar, czyli znany turecki alpinista. Zobaczcie, jakie piękne drzewo. Tętniące życiem. Ogólnie oglądanie drzew jest bardzo zdrowe. W szczególności w dzisiejszych czasach, gdzie cały czas oglądamy... Swoje twarze. Tak, kiedy wy oglądacie nas przez ekran. Grunt to zachować dobry balans i lepiej obejrzeć coś wartościowego jak nasz vlog niż głupie rzeczy w internecie. Chociaż i tak nie wspinamy się na wyżyny merytoryczności, ale uważam, że jest to dobre połączenie zabawy i jakichś ważnych treści. Odblokowywania mapy. A coś miałem powiedzieć jeszcze, ale zapomniałem. Jak jesteście w lesie, pewnie tak część z was robi, ale ja byłem tak przyzwyczajony na przykład do jazdy na rowerze, albo jak idę gdzieś sam na spacer, to zawsze zakładam sobie słuchawki i słucham swojej ulubionej muzyki. Ostatnio, będąc w kanionie innym w Kapadocji, ściągnąłem te słuchawki i po prostu była to bajka dla uszu. Te dźwięki ptaków, strumyk, te dźwięki analogowe w dzisiejszych czasach są nam naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Także jak tylko mamy okazję, to chłońmy to w 100%. Taki mój przekaz dzisiaj ode mnie do was leci. No pięknie, słuchajcie, cud. Właśnie dzisiaj rozmawialiśmy z Kacprem, że bardzo dużo ludzi przyjeżdża zimować do Turcji. A jednak naszym zdaniem trochę to nie ma sensu. Wykluczona jest Kapadocja, wszystkie te kaniony i tak dalej, to tutaj śnieg leży, więc też się nie da ich zwiedzać. Ludzie sobie
myślą stereotypowo, uważam też o Turcji, że to jest po prostu spiekota. Upał i all inclusive. I Kapadocja. Ten kraj po prostu potrafi tyle zaoferować, że mógłbym tu też mieszkać w sumie. Tylko że musiałbym zarabiać w innej walucie, bo oni tutaj jednak mają ciężko z tą lirą. Nasza nowa miejscówka do spania. Jesteśmy nad Morzem Czarnym. Dawno nie byliśmy nad Morzem Czarnym. Kacper idzie zobaczyć, jaka jest powierzchnia miejsca, w którym chcemy stanąć. Jedno z ładniejszych miejsc nad morzem, jakie mieliśmy przez ostatnie miesiące, a przez ostatnie miesiące nie byliśmy za bardzo nad morzem. Jest pięknie. I do tego jeszcze zielono. Teraz nie widzicie, ale no jest zielono, jest ładnie. Trochę jak w jakiejś Irlandii, tylko klify trochę niższe. Mnie się podoba. Tyłem? Czy boczkiem? Drzwiami do morza? Możemy drzwiami do morza, no. Bo tu jest zachód, czyli wschód będzie tam. Może jest trochę śmieci, zaraz je pozbieramy. Standardowo mokre chusteczki. Jakaś butelka. Mamy rękawiczki, pozbieramy. Zrobimy sobie ognisko dzisiaj. No jest czadowo. Trzeba uważać, żeby nie spaść, bo tutaj są takie kamienie tylko i po prostu klif. O tym właśnie mówię. Ale meduz. I zobaczcie, jaki słoń ze skały. Dzisiejszy dzień spędziliśmy na totalnym chillu. Zrobiliśmy trening. Kacper był nawet na rowerze. Co dzisiaj na grilla? Jest to chyba baranina. Kofty, baran. Kofty. Długo to muszę trzymać na grillu, się wytapia z tego dość mocno. Jest piątek. Zajechaliśmy do miasta Samsun, żeby zakupić olej i filtr. I okazało się, że wszystko jest zamknięte, tak jak widzicie. Jest 6 czerwca i zaczęło się święto, jedno z najważniejszych dla muzułmanów. Nie powiem wam, jaka jest nazwa tego święta, bo już nie pamiętam. Najlepsze jest to, że to święto trwa 4 dni. Przez 4 dni wszystkie warsztaty będą zamknięte i raczej nigdzie nie kupimy. Okazało się, że w święta nie tylko mechanicy i sklepy samochodowe są zamknięte, ale też i kebab jest zamknięty, więc mieliśmy kłopot dzisiaj ze znalezieniem obiadu, ale ostatecznie sieciówki kebabowe wciąż działają. Uratowała nas dzisiaj sieciowa, ale lepsze to niż nic. No i w sieciówce kebab zawsze wygląda trochę inaczej niż taki domowy. Jest taki bardziej tłusty i nadmuchany, się wydaje. 12 zł taka przyjemność dzisiaj. To jest w ogóle też niesamowite, bo nawet w sieciówce, co w sieciówkach raczej się nie zdarza, był taki bardzo miły kelner, który po prostu bardzo chciał z nami rozmawiać i bardzo chciał nas miło przyjąć i dostaliśmy za darmo frytki, oczywiście dostaliśmy zaproszenie na herbatę. Także jak widzicie, w Turcji to nie tylko lokalne małe biznesy są takie, że ludzie są uprzejmi i mili, ale nawet w zwykłych, najprostszych sieciówkach ludzie reagują miło na turystów i obcokrajowców, także Kebab był średni. Kebab był średni, bo był bardzo tłusty, także nie polecamy ostatecznie. Wręcz to nie jest jakiś rodzaj kebaba, on się curna nazywa. Pita czy tortilla jest nasączana tłuszczem takim, no. Jakbyście kurczaka smażyli po prostu. No i to jest dobre generalnie, ale tak w połowie już macie dość. Powoli, słuchajcie, zaczynamy zbliżać się w tereny naprawdę bardzo zielone. Nie ma miejsca bez drzew i nie ma miejscówek do spania też. Niestety na Park Fortnite nie jest łatwo w tych rejonach. Z miejscem do spania tutaj na północy, wschodniej północy Turcji jest dosyć ciężko i to dlatego, że nawet na satelicie nie za bardzo widać miejscówki, bo jest tutaj teren tak zalesiony, tak zielony, że ciężko znaleźć jakieś małe poletko, na którym można byłoby zaparkować. No i tych miejscówek na Park Fortnite nie ma zbyt wiele. No i dzisiaj jechaliśmy 130 km specjalnie, żeby zajechać na parking, bo wcześniej w Samsun nie było żadnego fajnego miejsca.
No i przyjechaliśmy na parking niedaleko miasteczka Ordu, no i tutaj wcale nie jest lepiej. To znaczy jest cisza, spokój, ale no wygląda tak. Tu pięknie pani zaparkowała. Tu nas pani zdenerwowała, przez to my nie mogliśmy sobie zaparkować na tym ostatnim miejscu parkingowym. No więc tak stoimy. Mało ćwiczymy, mało się ruszamy, a dużo jemy. Bo wiecie, po południu w podróży to nie zawsze jest czas i chęć, żeby zrobić trening. Więc stwierdziliśmy, dobra, to żeby nie nastawiać na siebie takiej dużej presji, codziennie 10 minut brzuszków przed śniadaniem po kawie. I słuchajcie, jest 5. dzień, a my robimy 5. dzień brzuszki, więc... Także jak widzicie, da się wszędzie, nawet na parkingu. No może na spokojnie, Kacper, zamiast się pchać. Nie skręcimy tu. Lol, zmieściliśmy się, jak to zrobiłem? Ale ty jesteś, Kacper, naprawdę. Na milimetry, jak Max Verstappen. Ja już potrafię, jak są dziury, to idealnie pomiędzy dziurami się zmieścić, żeby je ominąć. Z miejscówami, tak jak wspomniałam, tutaj jest trochę trudniej, ale za to piękniejsze widokowo trasy. Pierwszy raz, kiedy imponują nam tureckie tunele. Północny wschód Turcji to w sumie przejeżdżanie przez tunele w większości. Jest to bardzo, bardzo górzysty teren i bardzo zalesiony, więc łatwiej było im zrobić tunele niż trasy przez góry i faktycznie tutaj jeździ się tylko tunelami. Zobaczcie, jak jest ładnie. To już jest za duża zieleń. Za duża ci zieleń tutaj jest. Za gęsto, za duża zieleń. Bo to burz jest wszędzie. Sam jesteś burz. A no właśnie, check engine nam się świeci od jakiegoś czasu. Auto odpala, jedzie, wszystko git. We wtorek dopiero otwierają się sklepy, więc we wtorek pojedziemy do Trabzon. Dochodzimy powoli do 10 000, my wymieniamy olej co 10 000, także zmienimy olej, filtry. Muszę jeszcze zamienić opony, przednie się trochę bardziej zużyły i chcę, żeby się równo zużywały. No i kwestia tego, no, zobaczymy, czy coś da się zrobić z tym, czy nie. I spoko to jest w Turcji, że nie trzeba używać Park4Night, żeby znaleźć wodę, bo tak jak widzicie, takie kraniki są w Turcji praktycznie wszędzie. Czysta? Wygląda chyba spoko, no. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj jest wspaniale. To jest niewiarygodne. Raj kamperowy. Można stanąć wszędzie i można sobie wszędzie odpocząć, wypić kawkę, spać. Czadowo. Pewnie zauważyliście, wodospad jest o tyle ciekawy, że wypływa prosto ze skał, wypływa z środka góry, więc w sumie pierwszy raz coś takiego widzieliśmy i warto było tu przyjechać, obczaić to sobie, ale jak nie macie jakoś turbo po drodze, to nie wiem, choć
Wydaje mi się, że sama trasa tutaj też jest fajna, więc jeżeli będziecie tędy gdzieś jechać przez Turcję, to myślę, że warto obrać ten kierunek, żeby na ten wodospad jednak wpaść. Także zachęcamy, nam się podobało. Znaleźliśmy miejscówkę nad rzeką, ale trzeba przejechać przez lekki offroad i lekkie bagno. Tu w prawo, Kacper. Tu? Tak. Dalej? Nie, tu. Więc próbujemy. Byliśmy na spacerze obczaić. Znalazłam takie piękne kwiatki, proszę ja was. Widać, że po deszczu tutaj robi się duży gnój, jest grząsko, bo widać nawet kopyta krów, które są takie zapadnięte, ale ciepło było ostatnimi dniami, więc wszystko w miarę wyschło, także gitara. Idziemy dzisiaj na kemping, gdyż musimy zrobić przepierkę i czekają nas też obowiązki typu mechanik, Trabzon i różnego rodzaju organizacyjne rzeczy. Także widzimy się później. Nie robiliśmy jakichś wielkich napraw marchewy podczas tego tripa. A więc naprawy trwają. Skończył się asfalt. No jest lekki przypał, kurczę, boję się, że to będzie po jakimś naprawdę offroadzie. Trzymajcie kciuki, kochani. Nasza naklejka. Wężyk paliwowy od Webasto, zrobiła się w nim dziura. Czy to się kiedyś skończy? Nie wiem. To jest to miejsce.